Witam serdecznie wszystkich pasjonatów. Za oknami co prawda już się robi ciemno, ale to dopiero popołudnie, taka pora roku, że już dzień się kończy, a do nocy jeszcze daleko. Zatem jest czas trochę przy wędlinach popracować, a jutro te działania kontynuować. Skąd pomysł? Niedawno dostałem w prezencie takie dwa całkiem opasłe tomiszcza, staropolskie przepisy kulinarne. Jeden zawiera to, co zostało znalezione w opowiadaniach bądź zapiskach ręcznych, a drugi skupia się na tym, co już zostało drukiem wydane. Niemniej sięga to bardzo, bardzo dawno w naszą już przeszłość. To, co chcę dzisiaj wykonać, wzorowane będzie. Wzorowane dlatego, że we wszystkich starych przepisach one były tak skonstruowane, że uważano, że wykonawca jest rzeczy świadom, więc nie wszystko jest powiedziane, nie wszystko dopowiedziane. No i trzeba sobie troszeczkę na interpretację pozwolić. Ja przynajmniej będę miał taką nadzieję, że tą interpretacją w miarę blisko oryginału będę, no bo nie cofnę się do XVIII wieku, żeby zapytać tych, co to kiedyś zapisali, czy to tak właśnie powinno wyglądać, bo to jest niemożliwe. Żeby było jeszcze ciekawiej, to ten przepis nazywa się salceson. Jak wykonywać salcesony? Z dzisiejszym rozumieniem tego słowa nie ma tu nic wspólnego. Porządne mięsko, schab. Jest to i tego 1,5 kg i 0,8 kg bardzo, bardzo chudego boczku. I przepis przewiduje, zarówno w tej wersji mniej szczegółowej, czyli spisanej ręcznie, jak i w tej, która już była wydana drukiem i jest troszeczkę bardziej rozpisana, ale niewiele. Przewiduje pokrojenie tego mięsa w grubsze kawałki, posolenie, zostawienie na 3 dni, a potem dopiero dalsze działania. Ja pominę ten etap, od razu pokroję to w drobną kostkę, tak jak przewiduje to przepis, i dzięki temu na proces solenia mięsa nie będę czekał 3 dni, a nadziewanie tej kiełbasy dojrzewającej zrobię już jutro rano. W przepisie też nie wspomina się o saletrze, czyli o soli zwykłej. Przyjmuję to za dobrą monetę, sól kamienna niejodowana, jak się często stosuje w wędlinach dojrzewających. Tłuczony pieprz. Soli na tą ilość jest 45 gramów, więc trochę przesolone, ale no, w jakiś sposób musimy to starać się zakonserwować. Pół łyżeczki cukru. Tego w przepisie też nie było, ale być może to właśnie na tym polega, że albo dawne mięso miało lepszą aktywność do dojrzewania, a dzisiejsze trzeba wspomagać, żeby to pH obniżyć, albo po prostu tego w przepisie nie ma, a to zrobić należy. Jest też czosnek. U mnie jest to czosnek suszony i mielony, w tej postaci go dodam. Przepis tego nie określał, zapisane było tak, jakby to miał być czosnek naturalny. Ja tego tak nie zrobię. Zrobię to jednak z tym suszonym. Tłuczony pieprz. 3 łyżeczki w ziarenkach. Jest to około 10 gramów. Po stłuczeniu zostanie dodane do mięsa. W przepisie oryginalnym najpierw sól, 3 doby, krojenie i przyprawianie. U mnie krojenie, wszystkie przyprawy naraz, wymieszanie, zostawienie do rana. Rano będę nadziewał. Żeby potem już za dużo nie gadać, to przepis przewidywał, że należy to odwiesić w kominie, żeby się suszyło. No wiadomo, że jak w kominie, to nie tylko suszyło, a także wędziło. W tych wędzarniach kominowych to mówimy o zimnym wędzeniu. Mało gdzie się jeszcze można spotkać. W domu moim rodzinnym jeszcze taka wędzarnia już od dawna nieczynna, ale ciągle jest. Ciągle jest taki komin, do którego można wejść i zobaczyć, jak to wyglądało, a dom jest przedwojenny. Więc jeżeli się w takim kominie to wieszało, czyli należy przyjąć w temperaturze w miarę pokojowej bądź nieco wyższej, bo taka panowała przez większość czasu w kominie, w tej wędzarni kominowej. To była dość spora odległość od piecu, więc ten dym też taki szczególnie gorący nie był. A poza tym to wszystko, co wisiało w kominie, nie wisiało w głównym nurcie wylotów tych spalin z pieców dolnych, gdzie się zawsze paliło drewnem, tylko właśnie tak odsunięte na bok, więc też nie bezpośrednio w strumieniu, a że niedaleko był wylot komina i to był strych, więc generalnie zimno. Zakładam, że temperatura pokojowa, i tak było zresztą w moim domu rodzinnym, tam się mniej więcej utrzymywała, nieco wyższa może, więc
Będę to wędził na zimno i utrzymywał w temperaturze pokojowej. Co i jak szczegóły pokażę. Na dzisiaj już to koniec gadania. Myślę, że następnym razem, może poza narracją na filmie, to będę gadał przy degustacji. - 21 dni minęło od czasu, kiedy zacząłem się zajmować tym tematem. Ten mniejszy, mam nadzieję, że już jest dobry. Na ten duży, większy kawałek na pewno jeszcze nie jest czas, więc tylko chciałem go pokazać, jak wygląda. Odłożę go na bok i on wraca z powrotem do piwnicy. A do tego mam ochotę zajrzeć i sprawdzić, co jest w środku. Z zewnątrz typowy, bardzo nikły zapach, no bo to trochę już w przewiewie wisiało. I to, co jest pachnące, to jest w środku, pod skórką. No to zaglądam.
O, już teraz czuję zapach. Już nie musiałem tego do nosa podsuwać. Obłędny. Coś pięknego. Zawsze mnie szokuje, jak przez skórkę nikłe naprawdę jakieś nuty aromatyczne przy takiej długo wiszącej wędlinie, a tuż po rozkrojeniu taka euforia zapachów, że aż ciężko wytrzymać. Marzenie. Pycha. Naprawdę coś pięknego. Bardzo, bardzo dobra wędlinka. Będę się ją zajadał i na pewno nie jest to jedyne wykonanie. Bardzo dobre. Tak to jeszcze raz z bliska pokażę. Pychotka. Warto ten przepis powtórzyć. No i pora rozstrzygnąć. Kiełbasa dojrzewająca czy salceson? No, niewątpliwie kiełbasa dojrzewająca. Ale jak pogrzebiecie chociażby nawet po Wikipedii, to znajdziecie coś takiego. Salceson? Może jednak salceson. Tylko że nie rodem od nas, a raczej gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego. Warto poczytać. Najprawdopodobniej właśnie stamtąd to przyszło do nas, zagnieździło się w naszej kuchni i też miało taką nazwę. W każdym bądź razie salceson u nas znaczy co innego. Nie wiem, jak się to dokładnie wymawia, ale wygląda na to, że dość podobnie. Więc salceson u nich to jest też zupełnie coś innego. I być może kiedyś na naszych ziemiach także to były zupełnie dwie różne sprawy. Bo i w starych księgach znalazłem zapisy, które opisują salceson dokładnie tak, jak my to dzisiaj rozumiemy, jak to widzimy. Więc myślę, że pole do badań. Trzeba by to zgłębić. Ta kiełbaska, którą widzicie na zdjęciu, bez względu na to, czy jest polskiego, czy iberyjskiego pochodzenia, nie ma to znaczenia. Jest pyszna, jest smaczna, na pewno będzie wyróżniona w moich przepisach, w mojej kolekcji przepisów i będzie jeszcze nieraz wykonywana. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do subskrybowania kanału. No i przede wszystkim życzę wesołych, zdrowych, smacznych, obfitych i zdrowych świąt. Wszystkiego najlepszego. Na razie, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam